poprzednim odcinku rozpoczęliśmy zwiedzanie jednego z najbardziej spektakularnych parków narodowych świata. Jest tu kosmicznie, po prostu. Bajka, to jest po prostu masakra. Mieliśmy dosyć prosty plan. Tu było nasze wejście. Pojechaliśmy autobusem tutaj na pierwszy przystanek. Następnie zrobiliśmy drugi przystanek autobusem i obecnie jesteśmy w trzecim przystanku tutaj. No i planujemy przejść to tu, podjechać autobusem do tej kolejki, wziąć kolejkę, zobaczymy jaka będzie pogoda, podjechać tu autobusem, przejść pieszo, podjechać tu autobusem, przejść pieszo i podjechać tu autobusem i z powrotem do domu. Natomiast nie wszystko poszło po naszej myśli. I nie wiedzieliśmy, że będzie tak dużo łażenia i chyba dużo więcej czasu tutaj spędzimy w takim razie. A zaplanowaliśmy zejście z buta. Zobaczymy, w jakim będziemy stanie. Idziemy zobaczyć, co tu jest. 15 już. Dlatego wprowadziliśmy plan naprawczy. A dzisiaj zaczynamy tutaj. Mamy plan przejechać tu do pierwszego przystanku, przejść pieszo tu i tu, przejechać wszystkie tutaj A potem będziemy powoli wracać i wszystkie i sobie punkty odhaczać. Jednocześnie trochę się obawiamy, że wczoraj trafiliśmy na wszystko co najlepsze i że dzisiaj nas nic tutaj już nie zaskoczy, ale czy zaskoczy, to się okaże. Jak się później okaże, to był zaledwie przedsmak tego, co Park Narodowy Zhangjiadzie ma do zaoferowania. Jesteśmy w pierwszym punkcie. No i tak pójdziemy. A to jest ten punkt czy ten punkt? Bo ja mam Ten. wątpliwość. Ten. My jesteśmy tutaj. Zobacz sobie na górę na mapę. Bo według mapy on jest na rozwidleniu dróg. Ale które on jest minęliśmy, chwilę za Ale rozwidleniem. ten punkt jest źle ulokowany. Kto widział naszą rolkę z map w Chinach, ten wie o co chodzi. I Chińczycy generalnie bardzo nie potrafią w mapy i zawsze mamy problemy na chińskich mapach, bo według tej mapy jesteśmy tutaj. Według tej mapy jednak jesteśmy tutaj. A zaraz wam pokażę jeszcze inną mapę, która jest tam. A według tej mapy nie jesteśmy ani tutaj, tylko jesteśmy w polu. Początek wyglądał obiecująco. Jesteśmy mniej więcej w połowie tej trasy. Widać, że ona nie jest uczęszczana. Jest bardzo dużo mchu na drodze, przez to jest bardzo ślisko, ale jest tu bardzo klimatycznie jednocześnie. Jest bardzo dużo ciekawych mostów, takie wodne kaskady. Może przez to, że nie ma tutaj właśnie tych turystów, tylko możesz być tak sam na sam. No to spoko jest, nie? Po tym pobycie w największym mieście na świecie to zdecydowanie jest bardzo miła odmiana. Na trasie spotykamy wiele instalacji, które są porośnięte porostami, to znaczy, że musi być tutaj świeże powietrze. Ale różne porosty spotykamy, zielone, pomarańczowe nawet, no oczywiście brązowe są też i na takim starym moście. Klimatyczny jest ten most, nie? Klimatyczny jest mega, no. Z biegiem czasu zaczęliśmy rozumieć, dlaczego nie spotykamy tutaj żadnych turystów. I na trasie jest kilka super odcinków. Tam daleko prowadzą schody. Ja apeluję o ławeczkę. 20 schodów temu miałeś ławeczkę. Ty też miałeś, cwaniaku. No bo ty chciałeś. Historii ze schodami nie było końca, a historia z ławeczkami się jeszcze nie zaczęła. Chciałbym wycofać słowa, że jest tutaj łatwo, przyjemnie i pięknie i miło i w ogóle w samych pozytywach mówiłem o tym miejscu. Nasze tempo zwiedzania w sposób znaczący zwolniło, przez co mogliśmy bliżej przyjrzeć się naturze. Pomimo tego, że to wygląda jak drewno i że wygląda jak bardzo ładna barierka drewniana naturalna, to nie dajcie się nabrać. To jest tylko i wyłącznie atrapa i to prawdopodobnie To jest jakiś kompozyt. albo kompozyt, albo taki odlew betonowy pseudo. Albo beton, no. W sensie tam w środku jest na pewno rura Metal. metalowa, bo już widzieliśmy takie. takie widzieliśmy i na to jest nałożone coś, jakaś warstwa materiału. Ostatecznie bardzo ładnie to wygląda i takie są dużo lepsze niż po prostu metalowe jakieś poręcze. Albo drewniane, które się rozwalają. I tutaj bardzo ładnie mech rośnie, na tym się przyjmuje i porosty jak widzieliśmy wcześniej, a metalowe to zardzewieje i do p***ania po jakimś czasie. Dawno nie mieliśmy schodków, więc przejdziemy się kawałek schodami. Już wychodzi słońce, się robi całkiem ładnie. Nadal podtrzymuję, że nie jest to lekka trasa. Bartek na Kasprowy było gorzej. W momencie, kiedy to jest trasa naturalna, to jest dużo łatwiej niż chodzenie po schodach w górach. Ja dalej wolę chodzić po schodach równomiernie i po płaskim, niż się potykać po te kamienie. Na tej trasie mieliśmy chwilę kryzysu. Zuza upada po raz pierwszy. Nieprawda, ja sobie przeciągnęłam, tylko powiedziałam, bo ty jesteś zmęczony mocno. Tak Ja już- mówiłeś, że tryb babcia i w ogóle i że cię nóżki bolą, no to powiedziałam, to siadamy tutaj. Ja siadam. Ja już wchodzę w fazę tłuszczową. Z tylenowej już schodzę. A Zuzia ma właśnie fazę krytyczną chyba. Po chwili odpoczynku mogliśmy ruszyć dalej. Tutaj schody, tam idziemy. Weszliśmy na te schody, a tam kolejne schody. Więcej schodów,
Z tytułu zmęczenia zaczęliśmy przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Bartek straszy innych turystów, którzy tam odpierdzielają na górę. 12:48 doszliśmy tutaj. Nie wiemy, kiedy zaczęliśmy. O 11 około. Chwilę po 11 wysiadaliśmy z autobusu, bo sprawdzałam godzinę. Nie jest to droga trudna, ale jest ciężka i właśnie zobaczyliśmy na takiej legendzie, to jest tylko mój wniosek, że tam jest taki dziod z laską na tej trasie. A na tej dolnej nie ma tutaj dzioda, co pokazuje właśnie. Prawdopodobnie to oznacza, że jest to bardziej wymagający szlak i tam jest jeszcze jeden dziod z laską, więc będziemy omijać te dwie drogi. Znaczy Bartek tylko dywaguje, to nie jest prawda. Dotarliśmy na szczyt i pani tam sprzedaje taką herbatkę gingerową, w sensie, no to ciszej tam. Ale to jest duży ten ginger, ale się stargowałam. Do ilu? Do 12. Do 12, ale duży kubeł, Ale duży kubeł, nie? więc całkiem spoko, chyba coś ci spadło. Nie. Zaraz wylejesz ten ginger. Nie wyleję, ale duży kubeł. Ja nie wiedziałam, że aż taki duży to będzie. Ale się stargowałam, pani się zgodziła, no to chyba okej. I tak pewnie zarobiła na tym wystarczająco dużo, także spoko. No tutaj ginger to jest mega tani ogólnie. Ale pachnie intensywnie. No, ale jest tak pali, nie, że to jest masakra. Jak my to wypijemy, to się tak rozgrzejemy. Jest mi gorąco, wyobraź sobie. I w poprzednim odcinku opowiadaliśmy o tym oznaczeniu A i znaleźliśmy w końcu taką mapę, gdzie jest oznaczenie, gdzie jest 5A. A 5A oznacza, że to jest mega komfortowe dla turystów i może dlatego robili tutaj te ścieżki dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, ale ta trasa, którą przechodziliśmy, zupełnie nie jest dla takich osób. Jedziemy do naszego punktu docelowego, teoretycznie zostało 600 metrów. To jest ostatnie ciężkie 600 metrów. I dotarliśmy do tego punktu, który tam widać, tutaj. Jeszcze kawałek przed nami. A tu jest taka duża strefa jedzeniowa. My przed chwilą waliliśmy ginger i nie potrzebujemy niczego uzupełniać, ale tutaj są makarony, jest pieczywo świeżo wypiekane, także spoko. Można się gdzieś tam uzupełnić kalorycznie. I zdecydowanie widać, że docieramy już do punktu, gdzie jest przystanek autobusowy, bo przyjeżdżają tutaj wycieczki. O, jaki kotek. Jest jedzenie, są ludzie, to są i też kotki i pewnie gdzieś za chwilę się małpy pokażą. I po tym całym wysiłku mamy takie nagrody, czyli bardzo piękne widoczki. Ale generalnie na całej trasie mamy wgląd w bardzo ładne przestrzenie, gdzie się formują te skały, góry, więc to nam zdecydowanie wynagradza wysiłek. Co to już chce do busika? Nie no, było Ale fajnie. powiedz swój tekst. Ale nie bolą mnie nóżki? Nie bolą cię nóżki jeszcze? Nie. Okej, dobra. No mi ten ginger dał takiego powera, że ci powiem, że w ogóle mnie odeszły, w ogóle bóle nóg mi odeszło. Myślałem, że powiesz, że odeszły ci wodę. Tak odpoczęłam na tym punkcie i no pani, no gingerek za 12 juanów, no kto by nie przygarnął? Ale 6 zł za gingerka to i tak dużo trochę, nie? To i tak dużo, ale dostaliśmy duży kubeł, więc... Ale duży kubeł. No i zobacz, co z tobą zrobił. No. Więc to jest gra warta świeczki. Po drodze sobie tak myślałem, że generalnie mogliby zrobić tutaj, jedyne czego tutaj brakuje, to jakieś wybitnie ładnej tyrolki. W sensie to jest park narodowy, więc pewnie mają jakieś ograniczone możliwości, lepiej żeby nie ingerowali jakoś super, ale żeby gdzieś na obrzeżach poprowadzili jakąś mega tyrolkę. I druga sprawa to jakiś park linowy na wysokościach. Bo wiem, że można chodzić w Chinach na zboczu tych gór i tak dalej i można mieć takie trasy ekstremalne, wspinaczkowe i tak dalej, ale gdyby tutaj była taki park linowy, to byłoby świetnie. No i 200 zł za wejście. No pewnie cena byłaby horrendalna, ale utrzymanie też byłoby drogie tego, nie? Szybka aktualizacja położenia, tam gdzie pan pokazywał przed chwilą palcem, to mniej więcej tam jesteśmy i pojedziemy tutaj górą autobusem. Będziemy się przebijać i chcemy przede wszystkim dotrzeć tutaj. Podobno nie można. My generalnie się uparliśmy, bo nam powiedziano, że nie można, a jak nam się mówi, że nie można, to my to zrobimy wtedy. I na mapach widać, że można. Na niektórych widać, że nie można i mamy wątpliwość. 你好，妈妈给我扯到。谢谢，把这头看到。 Jak będziecie na mieście, to te placki są bardzo dobre. I w ten sposób dojechaliśmy tutaj do tego miejsca. Musimy teraz sobie znaleźć autobus, żeby przejechać gdzieś tutaj. W sensie pewnie tutaj kawałek przejść i znowu się przesiąść na autobus. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I są tutaj dwa przystanki. Tam są takie marszrutki, którymi przyjechaliśmy, którą teraz przyjechaliśmy. I tutaj jest drugi przystanek,
z którego odjeżdżają takie fioletowe, większe autobusy. No i nie wiemy, do którego wsiąść, a tutaj wszystko jest napisane po ichniejszemu. Więc zapytamy zaraz tego pana w budzie, albo tam pana strażnika, który kontroluje te wszystkie autobusy i się dowiemy, którym mamy odjechać. I żeby dojechać na tą górną stację windy, musimy jechać tym fioletowym, jak się okazało. Zuza zaraz wybierze nam miejscowy. I wylądowaliśmy na takim parkingu, jest generalnie ogromna kolejka. Nie ma tutaj oznaczeń w języku angielskim, więc w sumie nie wiemy, jak jechać dalej. Za każdym razem podchodzimy do takiej budy i dopytujemy ich, czy to na pewno jest dobra droga, bo zupełnie nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie? Oni są chyba trochę wyrozumiali i czasami nas wciskają w ogóle przed tą całą kolejkę i pokazują bezpośrednio autobus, do którego powinniśmy wsiąść, ale jest tu bałagan. Jest bardzo nieintuicyjnie poprowadzona ta cała ścieżka turystyczna. Nie wiemy, co mamy robić tak naprawdę. Pan nam wskazał, że to tutaj i tutaj faktycznie już widać oznaczenie w języku angielskim, ale zupełnie tam wcześniej nic nie było widać. Jak zagubione dzieci krążyliśmy, nie? I dotarliśmy do tego punktu docelowego, ale na razie jesteśmy nadal zgubieni. Ciężko jest się ogarnąć w tym chińskim rozgardiaszu. Bo tutaj każda droga, mamy wrażenie, że prowadzi donikąd i chyba musimy zabrać tutaj po prostu windę, jeżeli chcemy zjechać. Nie widzimy innej drogi, a przynajmniej na razie jej nie widzimy i nie wiemy, czy nie kupimy po prostu windy w takim razie. I zapytaliśmy się pani w biurze podróży, jak możemy się z tego górnego przystanku windy przedostać na dół, nie za pomocą windy, bo podobno można to przejść. No i pani nam narysowała coś takiego. Więc chyba się zupełnie nie rozumiemy, albo nie ma takiej drogi i ja nie wiem, o co chodzi. Zrobiliśmy sobie piknik na ławce i właśnie rozmyślamy, co zrobić dalej. Czy przejść kawałek i może będzie jakaś trasa, czy zabrać sobie tą windę, która generalnie jest spoko windą, bo podobno jest najszybsza na świecie, nie? Z tego, co Zuzana pąkiwała. No tak napisali, ale to nie wiadomo z jakiego roku są te informacje. No i generalnie myśleliśmy, że tutaj są jakieś punkty widokowe też, że skoro zrobili tą windę, to że są jakieś takie punkty, z których będzie widać te góry i że będzie naprawdę ładnie, a tutaj nie ma nic ostatecznie. Więc trochę przeszczeliliśmy się z założeniami. No, jeszcze nie przeszedłeś kontroli. No może jak przejdziesz kontrolę, tam gdzie jest ta winda, to może są widoczki. No i postanowiliśmy zakupić tą windę. Ale zobaczymy jeszcze jeden punkt w międzyczasie, bo jest godzina 15:30, więc mamy jeszcze trochę czasu. Więc kupujemy bilet na windę, idziemy jeszcze pozwiedzać. Ile zapłaciłaś? 130, no wszędzie jest ta sama cena. 130 juanów, tak jak jest tutaj na tablicy. Czyli 65 za osobę. To, co mnie zadziwia, to tutaj nigdzie nie ma godzin otwarcia tak naprawdę napisanych. No. Tutaj są te regulaminy, ceny i tak dalej i rzeczy, które możesz sobie kupić, ale tutaj nigdzie nie ma godziny otwarcia. Możesz się zmierzyć nawet. No bo do metra chyba 20 czy 30 masz za darmo, nie? Tam jest tutaj coś napisane. Koniec tego narzekania, proszę Państwa. Idziemy zobaczyć jeszcze jeden punkt i potem zjeżdżamy w dół. Wam pokażemy, czy faktycznie warto jechać tą windą, czy nie. No jesteśmy, proszę Państwa. I wydaje nam się, że generalnie wpieprzyliśmy się trochę na krzywy ryj. Bo była taka boczna furtka otwarta, więc po prostu tam przeszliśmy. Ale jest takie oficjalne wejście i w pobliżu był ticket office tam, nie? Ale to jak będziemy wychodzić, to sobie obczaimy, czy jest płatne, czy nie jest płatne, ale jest tu ładnym miejscem, zdecydowanie. Zdecydowanie nie widać, na jakiej jesteśmy wysokości, ale jak patrzę w dół, to kręci mi się w głowie trochę jednak. Musisz mówić, jak nagrywam. Państwo tego nie czują, bo tego nie widzicie dokładnie, ale to jest po prostu jakiś kosmos. Tak nam się kręci w głowie, jak patrzymy przez te szpary, że to jest masakra. Dobrze wykorzystana ostatnia godzina pobytu. Są tutaj miejsca, które na swój sposób nas zawiodły. Znaczy to i tak trochę mocne słowo, a są takie miejsca, które są must see według nas. Z każdym krokiem nam coraz bardziej kopara opada, a jednak punkt kulminacyjny jeszcze przed nami. Tutaj jest jakiś most, który jest mega wydarzeniem. Zobaczymy, bo jak będzie mega wydarzenie, a dla nas takie... Nie, Okej, dobra tam. spoko. Bo też nie wiadomo, co to jest za most, bo wiesz, w Chinach to różnie, bo oni może nazwali jakąś górę mostem. Całkiem możliwe, nie?
Nie, bo te góry generalnie tutaj wszystkie, one mają w większości jakieś nazwy. Tak jak u nas jest na przykład Liczy Rzepa albo Maczuga Herkulesa. No to tutaj też są takie rzeczy, tylko my ich nie widzimy. Tu gdzieś widzieliśmy była jakaś góra matka niosąca dziecko, czy coś tam, jakieś księżniczki przytulające się. No w ogóle te nazwy są tak dziwnie chyba przetłumaczone z języka chińskiego, że one chyba nie odwzorowują tego, co jak wygląda ta góra, no ale takie mieli nazwy. Ale zobaczcie, jakie widoki już tutaj są. Generalnie takie widoki nam towarzyszą przez większość pobytu. Gdzieś tam możemy sobie zerknąć i spojrzeć w dół. Jesteśmy na mega wysokości. A my mówimy, że cały czas jechaliśmy w dół autobusem, to zobacz, jak my musieliśmy wysoko na ten Tianzen wejść na te góry dzisiaj rano. To była sroga przeprawa i generalnie nie polecam raczej, bo to jest dużo czasu. Nie wiem, ja jestem zadowolona. Ja sobie połaziłam po górach i było okej, trochę słabe widoczki były. I w ten sposób dotarliśmy do tego mostu. To jest taki naturalny most, takie ze skał po prostu przejście. Tam jest taka ogromna przepaść. Z tej strony widać dobrze. Zapraszam Cię, jestem Twoim przewodnikiem. Kilka tysięcy lat, żłobione w skale. Erozja przy pomocy wiatru, wody, pyłu. Ja miałem trochę takie wyolbrzymione wyobrażenie, że wchodzimy na most, który jest nad mega przepaścią i że to jest taki bardzo duży most, a to jest po prostu taki naturalny most. No, ładne? Ale znowu sobie inaczej to trochę wyobraziłem, więc No dlatego Ci mówiłam, że może to być takie, że... Ale co powiedziałam przed przyjściem tutaj, że może oni sobie to tak nazwali, że to jest jakaś skała. No i to jest faktycznie jakaś skała. Ładne, ale myślałem, że będziemy chodzić nad przepaścią i że to będzie coś na zasadzie też szklanego mostu albo coś takiego i że będzie takie wow, naprawdę, nie? Nadal jest ładnie, no bo jesteśmy na takich terenach, które robią wrażenie, zapierają generalnie dech w piersiach. I góry te formacje są charakterystyczne dla Chin, są bardzo rozpoznawalnym znakiem i nie są to góry wapienne, tak jakby się mogło wydawać, bo ja też na początku tak myślałam. Jest to kwarc piaskowiec i nie powstał w wyniku erozji chemicznej, czyli od wiatru i wody, tylko powstaje w wyniku erozji fizycznej i ponoć powstały te góry 400 milionów lat temu i chodzi o to, że były różne ruchy płyt tektonicznych i je po prostu wybijało, one później pękały, spadało część i tak cały czas, a teraz w wyniku erozji lodu, który się znajduje w tych szczelinach i w wyniku erozji tych korzeni drzewnych następuje rozpad tych skał. I sprawa z zejściem się trochę nam wyjaśniła właśnie. I rozumiemy, dlaczego nam pani mówiła, że musimy wziąć autobus, bo elevator jest tutaj, tu dokładnie jest ten parking i ona powiedziała, że mamy autobus wziąć i zejść 2 godziny. My mówimy, że jak 2 godziny, że w ogóle, w sensie jak autobus i co? A my tutaj stąd możemy zejść do Golden Worship Stream Sengara, to jest to pierwsze miejsce, w którym my szliśmy wczoraj. I ze spokojem moglibyśmy sobie tutaj teraz przejść. No ale już jest 16:30 i musimy iść na windę. Poza tym już mamy kupiliśmy. zakupione bilety, więc jest poptoka. Ale jest tutaj generalnie duża dezinformacja. Jak Tak. już mówiłem wcześniej, jest tu jubel, nie? To jest chiński jubel po prostu. I ciężko się ogarnąć w tych mapach. Każda pokazuje trochę coś innego. Każda ma też inne nazwy. Znaki mają inne nazwy. Ciężko tu jest, nie? A to z Jest tego punktu... 2,6 km tylko. To widzisz, wczoraj jakbyśmy weszli tymi schodami do góry, do tym U coś tam, shape coś tam, to byśmy tutaj przyszli. No. Ostatecznie. No i podążamy do naszego ostatniego punktu wycieczki. Za wycieczką jest to najdłuższy pionowy wyciąg na świecie, który powstał. Zewnętrzny, który powstał w 2002 roku, to znaczy został oddany w 2002 roku. I zewnętrzny ma 326 metrów, o ile się nie mylę. No i windy czekają przed nami, nie mają szklanej podłogi, tylko mają po prostu szkło przed, ale bardzo dużo osób wchodzi do środka. Nie wiem, czy coś będziemy widzieć. Tutaj jest bramka, proszę Państwa, a tu jesteśmy my. Kto ma takie szczęście? A wiecie, co to oznacza? Kto będzie tam stał przy szybie i wszystko widział? Kto tam będzie? Chyba ten kobiet wjeżdża.
zatykają. Fajnie wygląda, trochę brudne szyby, ale generalnie w sensie ciut mogłoby być taniej niż tak, no co to jest, 2 minuty zjazdu? Takie wiesz, za 40 zł? Co za jaka ty jesteś? Ja generalnie byłem tak zesrany, w pewnym momencie w ogóle myślałem, że uderzymy w ziemię, bo już widziałem grunt. O chuj, myślałem, że uderzymy. Ja już uderzyłem w tą ziemię. Dla mnie super. 40 zł. No. Dla mnie super. 326 metrów. Robi wrażenie. Tam byliśmy do góry, ledwo to widać, proszę Państwa, i jesteśmy dużo niżej. I jesteśmy w ten sposób u podnóża tych gór, generalnie świetnie one wyglądają. Już myślałem, że dzisiaj się nie zobaczymy. Tu jedna, tam taka się skrada. Tutaj jedna siedzi i czeka na żarcie. Zobacz po tym dachu jak biegną. Mędy. Gdzie idziesz? Się do mnie nie zbliżaj. Panie złapały taką bekę, że zaczęły śpiewać i zaczęliśmy je nagrywać. I w ten sposób wylądowaliśmy w miejscu, w którym zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek. I tutaj też kończymy, a jeżeli ktoś będzie poszukiwał więcej informacji, jakichś wskazówek, będzie miał jakiekolwiek pytania, to odsyłamy do naszego Instagrama, rzecz jasna. Wchodzimy właśnie do naszej ulubionej sieciówy, którą sobie dzisiaj Zuzka wybrała, bo Zuzka ma Dzień Kobiet. Dzisiaj Zuzka wybiera. Dzisiaj tylko za Zuzą podążam i się z Wami żegnamy. Zuza się pożegna.